Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zakupie amunicji do naszej broni palnej. Temat zakupu amunicji w Polsce nie jest w sumie trudnym tematem. Żeby zakupić amunicję, to potrzebujemy mieć na nią odpowiednie, jakby to nazwać, nie zezwolenie. No w sumie może i tak. Musimy być uprawnieni do zakupu tej konkretnej amunicji, którą możemy posiadać. Żeby mieć to uprawnienie, żeby móc tą amunicję zakupić, to potrzebujemy legitymacji posiadacza broni, w której to będziemy mieli wpisany dany kaliber, a może bardziej dany rodzaj konkretnego naboju, który będzie odpowiadał naszej broni palnej, którą mamy wpisaną w pozycję w legitymacji. Tak jak właśnie już przed chwilą powiedziałem, sam kaliber nie uprawnia nas do zakupu danej amunicji, bo przecież kaliber 9 mm może być to 9,18, 9,19, 9,21, 9,23, 9,17, więc no, nie jest to do końca, że to kaliber definiuje to, co możemy zakupić. Oczywiście są różne inne ciekawe zależności, jak na przykład to, że posiadając strzelbę w kalibrze 12, bez problemu możemy zakupić kaliber 12,76, jeżeli mamy taki wpisany, i 12,70 albo nawet 12,65. Nie ma to akurat problemu. Przy broni śrutowej, przy amunicji śrutowej jest to troszeczkę inaczej rozpatrywane, ale teraz w takim razie ciekawe pytanie, czy jakiś sklep, tutaj możecie napisać w komentarzu, czy zdarzyło Wam się to, na przykład, żeby na 22 wpisaną w legitymacji jako 22LR kupić amunicję 22 Short. No i tutaj jeszcze warto jest powiedzieć o tym, że do jednej pozycji możemy mieć wpisane dwa kalibry, na przykład do karabinka jakiś tam AR-15 czy coś, co strzela amunicją 5,56, możemy mieć wpisany kaliber 5,56 na 45/223 Remington. Wtedy wiemy już, że nie będziemy mieli problemu w sklepie, żeby zakupić i 223 i 5,56. Możemy mieć wpisany również rewolwer 357 łamane na 38 Special. No jest trochę takich ogólnie rzeczy, jest trochę takich kalibrów. Często też się pewnie będziecie mogli spotkać, że ktoś ma wpisany, nie wiem, pistolet bocznego zapłonu kaliber 5,6, że ktoś ma wpisany jakiś tam, nie wiem, karabinek albo pistolet w kalibrze 9 mm. No, bardzo często jest tak, że WPA przypisują to, co jest na fakturze, więc no, na to też trzeba uważać. Teoretycznie, jeżeli ktoś Wam wpisze w legitymacji kaliber 9 mm, to macie prawo kupić każdą dziewiątkę. Na to tak to wychodzi. Macie wpisany kaliber. Jeżeli ktoś Wam nie określił, jaki rodzaj naboju ma być to dokładnie, no to możecie kupić wszystko kalibru 9 mm. Amunicji możemy zakupić na legitymację ile chcemy. Nikt nas z niej nie rozlicza. Jedynym ograniczeniem jest nasze miejsce w szafie, bo jak wszyscy zapewne wiemy, amunicję trzeba trzymać zabezpieczoną w szafie klasy minimum S1, również tak samo jak broń palna. No i tak, amunicję możemy kupić w sumie głównie robimy to w sklepach z bronią i amunicją. Nie ma nic trudnego w zakupie amunicji w sklepie z bronią palną, ponieważ wchodzimy do sklepu, rozglądamy się po półkach, ewentualnie pytamy się sprzedawcy, czy taką amunicję posiadają. Jeżeli taką amunicję posiadają, no to dajemy naszą legitymację, dowód osobisty. Jeżeli robimy często zakupy w jednym sklepie, to już pewnie jesteśmy w bazie danych, więc wystarczy tylko okazać legitymację, bo jak wiecie, legitymacja zawsze jest obligatoryjna do pokazania, z tego względu, że mogliśmy na przykład przychodzić przez 3 lata do jednego sklepu i non-stop kupować amunicję 9,19, po czym po tych 3 latach pozbyliśmy się tej broni i już nie mamy wpisów w tą książeczkę, że jesteśmy uprawnieni do zakupu takiego kalibru, więc no, sklep zawsze powinien sprawdzić, czy jesteśmy uprawnieni do tego, aby tą amunicję zakupić. Także dajemy legitymację, dajemy dowód osobisty, no i w sumie czekamy na wypisanie faktury czy tam paragonu, zależy co potrzebujemy. Taki dokument, czyli ta faktura albo paragon dla nas jest praktycznie do niczego niepotrzebny, ponieważ my jako osoby fizyczne nie jesteśmy zobowiązani do rozliczania się z amunicji w żaden sposób. Nie musimy, nie wiem, odnosić łusek, czy
No, w każdym razie nikt tego nie sprawdza. Z tego co wiem, to w Izraelu jest taka sytuacja, że można kupić jakąś tam ograniczoną ilość amunicji i z niej chyba trzeba się całkowicie rozliczyć. Jeżeli mówię bzdury, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że rozmawiałem raz z gościem, który właśnie tam siedział przez jakiś czas i tak to wyglądają, więc no trochę tam jest gorzej w tym wszystkim. Dobra, temat, który jeszcze chcę poruszyć, jeżeli chodzi o zakup amunicji ze sklepu, jest to sytuacja, kiedy kupujemy w sklepie broń, którego kalibru nie mamy w legitymacji. Więc jeżeli kupujemy broń w tym sklepie, to do tej broni możemy od razu zakupić amunicję. Przy jednej transakcji możemy tą amunicję zakupić właśnie do tej broni. Więc jeżeli na przykład kupujemy sobie kałaszka i chcemy od razu wyjść ze sklepu, nie wiem, z paczką amunicji, to informujemy sprzedawcę, że razem do tego kałacha potrzebujemy, powiedzmy tam, nie wiem, 2 paczek, czy tam paczki amunicji 7,62 na 39. Nie ma wtedy najmniejszego problemu, żeby tą amunicję nam sprzedali, ale możemy to zrobić tylko i wyłącznie podczas tej transakcji z bronią. Jeżeli na przykład zakupimy tą broń, wyjdziemy ze sklepu i po wyjściu ze sklepu przypomnimy sobie, że kurde, nie mam amunicji, nie mam jak pojechać na strzelnicę, nie mam jak z tego postrzelać. Wrócimy się do sklepu po 5 minutach i powiemy: halo, halo, ja jeszcze chciałem kupić amunicję. No to wtedy niestety sklep nam takiej amunicji nie sprzeda. Takie są przepisy, czy są słuszne, czy nie, nie jesteśmy od tego, żeby to oceniać. Albo w sumie jesteśmy, w sumie dobrze dyskutować na takie tematy. Nie wiem, czy uważam to za złe, czy za dobre. No, w sumie rozumiem ludzi, którzy są podnieceni pierwszym zakupem i po prostu mogą to przeoczyć, mogą tego zapomnieć. Dlatego wtedy w dobrej wierze i doświadczeniu handlowca jest mu tą amunicję zaproponować. No ale już abstrahując od tego. Jeżeli nie zdecydujemy się na zakup amunicji przy tej transakcji razem z kupnem broni tego kalibru, to jeżeli z tego sklepu wyjdziemy i się wrócimy, albo będziemy chcieli kupić w innym sklepie amunicję, bo jest taniej i pokażemy: proszę pana, kupiłem tą broń 20 minut temu, tu mam fakturę, proszę mi sprzedać amunicję, to nie, sklep nam takiej amunicji nie sprzeda. O tym trzeba pamiętać, to jest całkiem ważne, więc no jeżeli chodzi o procedurę zakupu amunicji ze sklepu, to chyba to by było w sumie na tyle. Jeżeli chcemy taką amunicję sprzedać do sklepu, no to tutaj już pojawia się lekki problem. Po pierwsze, nie każdy sklep taką amunicję będzie chciał od nas odkupić. A po drugie, no generalnie nie odkupuje się amunicji z niepewnego źródła. Bo jeżeli na przykład sprzedajemy broń, zbywamy się broni po prostu. Sklepy oferują bardzo często odkup broni od ludzi. Jeżeli my się pozbywamy tej broni i na przykład tracimy taki kaliber w legitymacji, no to musimy się również pozbyć amunicji. Sklep w dobrej wierze może od nas tą amunicję może nie odkupić, bo sklep nie może tej amunicji odkupić, bo on później nie może jej odsprzedać. Może ją od nas, od Was przyjąć w celach, powiedzmy, nie wiem, utylizacji. No i teraz tak. Jeżeli jest taki sklep, który ma, powiedzmy, nie wiem, rusznikarnię czy jakieś inne usługi świadczy, to tą amunicję może sobie wziąć spokojnie od takiego klienta po to, żeby na przykład ją jakkolwiek zutylizować. Czy to będzie, nie wiem, jakiś pokaz strzelectwa, czy strzelanie techniczne na działalność i na działanie i sprawność broni. Więc no, sklepy, które mają do tego możliwości, na pewno chętnie od Was taką amunicję wezmą. Ale jeżeli idziemy do jakiegoś sklepu, który po prostu ma tylko i wyłącznie sklep z bronią palną, i nie za bardzo ma jak tej amunicji się pozbyć, no to powiem Wam, że może być problem, jeżeli chodzi o zbycie takiej amunicji. Oczywiście, jeżeli w sklepie pracują kreatywni ludzie i wpiszą tam przy rozchodzie takiej amunicji, nie wiem, prezentacja broni, pokaz strzelania z broni palnej, nie wiem, pokaz działania automatyki broni, no wiecie, ogólnie jest to temat do ugryzienia, ale na pewno trzeba troszeczkę więcej z nim pokombinować. W każdym razie tak to wygląda, jeżeli chodzi o odsprzedanie amunicji do sklepu. Wiele miejsc od Was ją bez problemu weźmie, chociaż raczej na niej nie zarobicie nic. Sklep może od Was ją po prostu odebrać, ale nie zapłaci Wam za nią raczej ani grosza, bo jest to amunicja już niewiadomego pochodzenia. Nikt nie jest w stanie takiemu sklepowi zagwarantować, że osoba, która tą amunicję przyniosła, nie kombinowała coś z tą amunicją, nie rozcaliła jej, nie odsypała, dosypała prochu, czy ta amunicja, nie wiem, nie leżała gdzieś w jakiejś mokrej piwnicy i coś tam się z nią stało. No, rozumiecie, jak to wygląda. Amunicja jest tylko i wyłącznie pewna, jeżeli się bierze od sklepu lub producenta na fakturę kupna-sprzedaży. No a co jeżeli na przykład chcielibyśmy zakupić taką amunicję od osoby fizycznej albo ją komuś sprzedać? Jest to w sumie normalna faza, bo
Jest sporo takich miejsc, portali aukcyjnych w internecie, nie tylko portali aukcyjnych. Nie będę tutaj Wam wszystkich ich wymieniał, ponieważ będziecie mieli je w moim poprzednim filmiku. Zajrzyjcie sobie tam, gdzie mówię, gdzie warto zajrzeć. Więc jeżeli taką amunicję znajdziemy, no to oczywiście możemy ją zakupić od tej drugiej osoby fizycznej. Możemy ją zakupić bez spisywania jakichś specjalnych umów, ponieważ no, z amunicji, tak jak już wspominałem, nie musimy się rozliczać. Więc amunicję możemy zakupić. Jeżeli chcemy ją zakupić od kogoś, od drugiej osoby fizycznej, to po prostu z nim się dogadujemy i ją kupujemy. Nie musimy spisywać żadnej umowy, ale jeżeli chcemy mieć jakiś dupochron, to zawsze oczywiście możemy to zrobić. Tak jak mówiłem, no sporo ludzi ogłasza się na różnych portalach aukcyjnych związanych z bronią, więc na pewno nie jest to problem taką amunicję zakupić. Jedziemy do gościa, pokazujemy mu legitymację, że mamy taki kaliber, on nam ją daje, wymieniamy się banknotami NBP i to w sumie byłoby na tyle. Jeżeli amunicję chcemy sprzedać, no bo tak, nie ma problemu, jeżeli amunicję chcemy sprzedać razem z bronią. Czyli na przykład sprzedajemy komuś pistolet, mamy do niego 10 paczek amunicji, a pozbywamy się tego kalibru, no to sprzedajemy komuś broń i na umowie możemy po prostu dopisać, że broń sprzedana razem z amunicją tego i tego kalibru w ilości takiej i takiej. Nie trzeba pisać ilości, ale no to rozumiecie, uznaniowość, jak wolicie, tak zrobicie, nie? Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sprzedaż samej amunicji, to uważajcie, bo bardzo często zdarza się, że ludzie chcą kupić amunicję na lewo, ponieważ nie mają tego w legitymacji, nie mają tego kalibru, a po prostu chcą wejść w jej posiadanie, bo no nie wiem, no wiele jest powodów, dlaczego ludzie chcą kupić amunicję, nie mając do niej uprawnień. Uważajcie na to, bardzo często są to prowokacje, może pisać do Was jakiś pan z policji, pan z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zdarzały się już takie sytuacje. Może Wam proponować dużo więcej pieniędzy za tą amunicję, żeby Was przekonać do tego, więc naprawdę na to uważajcie. Nie róbcie tego, bo można się wpieprzyć w bagno po uszy. A tak to jeżeli chcemy taką amunicję po prostu sprzedać, no to dogadujemy się z gościem. Jeżeli się z nim spotkamy, prosimy go o okazanie legitymacji posiadacza broni. Sprawdzamy, czy faktycznie ma taki kaliber. Podpisujemy umowę lub nie podpisujemy umowy, wymieniamy się amunicją za bilety NBP i mamy temat w sumie rozwiązany. Jeszcze jeden temat to jest temat elaboracji. Elaborować oczywiście możemy to robić tylko i wyłącznie na własny użytek. Elaborować możemy te kalibry, które możemy mieć. Oczywiście komponenty do elaboracji możemy kupić praktycznie wszystkie, bo spłonki nie mają kalibru. Pociski mają kaliber, ale nie jest to istotny element amunicji, więc możemy sobie zakupić dosłownie każdy możliwy pocisk, każdą możliwą łuskę, spłonki i każdy możliwy proch i nikt nam tego nie zabroni, ale jeżeli już scalimy ten nabój na jakiś na przykład dany kaliber, którego nie mamy, to automatycznie stajemy się nielegalnymi posiadaczami amunicji, ponieważ nie mamy na nią uprawnień. Więc elaboracja tylko swoje kalibry, tylko na własny użytek. No wiecie jak to wygląda. Często jest tak, że ktoś komuś daje po prostu swoją amunicję, którą zrobił na próbę, żeby gdzieś ją przetestował. No tutaj nie będziemy się zagłębiać w to, jak to faktycznie działa. W każdym razie no, pilnujcie też się z tym, żebyście nie ogłosili się gdzieś przypadkiem na portalu, że robicie dobrą amunicję i możecie ją sprzedać po dobrych cenach, nie? Więc przy każdych takich transakcjach, gdzie się coś kupuje albo sprzedaje, to trzeba uważać na to. Trzeba się pilnować, jak to w świecie broni, żeby nie wpaść tam w jakieś bagno. No i dobra, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu, dajcie łapkę, dajcie suba. No i co? Widzimy się w następnym materiale. Na razie.